Aby Wasz ekspres zaparzał Wam jak najdłużej pyszną kawkę, musicie zadbać przede wszystkim o częstą wymianę filtra. Ja zamówiłem sobie taki zestaw filtr oraz tabletki czyszczące, tak aby właśnie dokonać konserwacji Waszego ekspresu. W jaki sposób to zrobić? Zapraszam Was do oglądania. Po wyciągnięciu opłukujemy przez 60 sekund nasz filtr. Od razu tutaj powiem, że mój filtr jest nieoryginalny, czyli zamiennik. Nie polecam takiej czynności, jeśli Wasz ekspres jest jeszcze na gwarancji, lepiej używać wtedy oryginalnych części, a jeśli chcecie zamienniki, no to w opisie pod filmem daję Wam link do aukcji, z których zakupiłem filtr oraz tabletki czyszczące, jakiś zestaw do odkamieniania. Po dokręceniu naszego filtra umieszczamy pojemnik z wodą z tyłu ekspresu, no i teraz możemy rozpocząć funkcję czyszczącą. Oczywiście zbiornik należy napełnić wodą, tak aby było jej co najmniej połowa zbiornika, ale tym się nie przejmujcie, można ją dolać w trakcie czyszczenia. Najzwyczajniej będziemy mieli o tym informację na naszym wyświetlaczu. Przechodzimy do ustawień, następnie wybieramy konserwację oraz filtr wody. I w zależności od tego, czy wymieniacie, czy instalujecie nowy filtr, wybieracie odpowiednią opcję. Także wciskamy włożyć filtr, czyli zainstalować, klikamy OK, potwierdzamy. Na wyświetlaczu będą informacje, co mamy dalej czynić, czyli postępujemy zgodnie ze wskazówkami. Na początek 600 ml wody, czyli podstawiamy odpowiedniej wielkości naczynie. Jest to tak zwane przepłukanie naszego filtra wodą gorącą, tak aby wszystkie pozostałości jakieś, które tam mogą być szkodliwe dla naszego zdrowia, zostały wypłukane. Po kilku sekundach, kilku minutach raczej, bo trochę to trwa, instalacja filtra jest zakończona. Klikamy OK. Ja dodatkowo w tym przypadku wyczyszczę układ kawy z substancji tak zwanych oleistych, które kawa zostawia po kilku robieniach kaw. Takie osady brudu mogą tam w środku pozostać, dlatego warto co jakiś czas wyczyścić sobie ten system. Zresztą ekspres często nas informuje o takich sytuacjach. Jeśli nie mamy tutaj kapsułek do oczyszczenia, to będzie problem. Dlatego warto sobie zakupić te kapsułki, pastylki, tabletki, jak to też zwane, do czyszczenia właśnie takich ekspresów. Sprawdźcie w opisie, daję Wam link i zobaczcie też w aukcjach odpowiednich opis do danego Waszego ekspresu, tak aby nie zakupić jakichś innych niedopasowanych i składnikowo, i też wielkościowo, ponieważ musimy je umieścić w odpowiedniej klapce przystosowanej do właśnie takiej pastyleczki. Odsuwamy klapeczkę, wrzucamy ją, zamykamy, a następnie po wybraniu odpowiedniej opcji, którą Wam przed chwilą pokazywałem, czyli ustawienia, konserwacja oraz czyszczenie układu kawy, zamykamy klapkę, uprzednio też oczyszczając zbiornik na krople oraz zbiornik na kawę. Oczywiście kawy tam nie było, ale pro forma trzeba go wyciągnąć i włożyć, bo ekspres musi rozpoznać taką czynność. Jak widać, czyszczenie trwa około 12 minut. Ekspres będzie na przemian lał wodę i przerywał. Ta gorąca woda w ten sposób wypłukuje pozostałości oleiste kawy, tak aby ekspresik nam posłużył jeszcze trochę i dokładnie był wyczyszczony z tych niepożądanych substancji. Po upływie około 12 minut będziemy mieli informację o opróżnieniu naszego i naczynia, i zbiornika na krople, czyli pojemniczka, gdzie te pozostałości się skraplają. Należy włożyć ponownie nasze naczynie, umieścić naczynie z 600 ml pojemności. Tutaj w tym wypadku jakiś większy kubek powinien wystarczyć, jakiś garneczek, miseczka, w zależności co tam macie pod ręką. Najwyżej w międzyczasie będziecie na szybko to opróżniać. Ja też nieraz tak robiłem, ponieważ czyszczenie było więcej pojemnościowo niż przewidywany był mój kubeczek. Także po zakończeniu ponownie czyszczenia końcowego, tak zwanego przepłukiwania, czyli to wszystko z niepotrzebnych substancji chemicznych zawartych i w tabletce, i też w tym filtrze, który wcześniej zamontowaliśmy, było oczyszczone i przelało się wodą. Mamy informację, że czyszczenie zostało zakończone, także możemy uzupełnić wodę w naszym zbiorniczku na wodę, aby przygotować
na próbę pierwszą kawkę, sprawdzić, czy wszystko przebiegło prawidłowo, czy kawa przyrządzana jest prawidłowo. Możemy wybrać sobie wielkość kawy, w zależności oczywiście od ekspresu, jaki posiadacie. U mnie maksymalnie jest to 180 ml. W przypadku kawy long taką też kawę przyrządzam. Proponuję, aby pierwsza ta kawka, ze względu na to, że nie możemy nigdy ufać tym substancjom, które tam gdzieś nam się zawsze osadziły. Myślę, że jakieś śladowe ilości takich niepotrzebnych rzeczy tam pozostałych od tej tabletki i też filtru mogą pozostać. Dlatego pierwsza kawka zawsze dla jakiegoś nieproszonego gościa może być przekazana, a raczej wylana najzwyczajniej do zlewu. Trudno, musimy tą jedną kawkę poświęcić, aby nic złego tutaj do naszego organizmu nie trafiło. Oczywiście producent tu nie przewiduje takiej kwestii. Wszystko powinno być przepłukane dokładnie, więc nie ma tutaj obaw o nasze zdrowie. Także ja zasiadam do kubeczka, sprawdzam, łykam, piję i przeżyłem, więc nic złego tu się nie stało. Także czyszczenie zakończone. A jeśli po takim czyszczeniu ciągle z Waszym ekspresem dzieje się coś nie tak, na przykład nie spienia on mleka, zapraszam Was na ten odcinek, w którym pokazuję dokładnie, jak wyczyścić układ spieniacza do mleka, na co zwrócić uwagę, tak aby ekspres przyrządzał dla Was pyszną kawę. Zapraszam do oglądania i nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, tak aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!